Wyobraź sobie, że od kilku lat prowadzisz sklep z ciastkami. Pewnego dnia zwrócisz uwagę na dyskusję w mediach społecznościowych na temat ochrony znaków towarowych i zdajesz sobie sprawę, że nie zadbałeś o ochronę swojego znaku. W trakcie dyskusji uczestnik wymienia korzyści płynące z przeprowadzenia wyszukiwania w bazie znaków towarowych przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego do ochrony. W ten sposób dowiadujesz się, że istnieje identyczny znak towarowy dla ciastek i szukając dalej, uświadamiasz sobie, że znak ten został zarejestrowany na inną firmę. Następnie szukasz szczegółów dotyczących tego znaku i odkrywasz, że nie był on używany przez kilka lat. Ponieważ zainwestowałeś już dużo czasu i pieniędzy w swój biznes, nie chcesz zmieniać marki. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli w Twojej ocenie znak zarejestrowany nie był używany, możesz domagać się stwierdzenia wygaśnięcia jego ochrony. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy możesz złożyć do Urzędu Patentowego RP samodzielnie lub z pomocą pełnomocnika. Należy mieć na uwadze, że postępowanie takie może być skomplikowane. Warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady prawnej. W Twoim przypadku powodem złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa może być nieużywanie znaku. Można żądać także unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. W odniesieniu do takiego wniosku należy wskazać, iż najczęstszymi przyczynami żądania w tym zakresie jest podobieństwo do znaku wcześniejszego. Składając wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia prawa ochronnego, musisz go uzasadnić oraz uiścić opłatę. Obie strony postępowania mają możliwość przedstawienia na rozprawie swoich dowodów. Następnie kolegium orzekające wydaje orzeczenie, na które stronom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Kolegium orzekające wyda decyzję o unieważnieniu prawa ochronnego, jeśli uzna zasadność żądań wnioskodawcy. Należy pamiętać, iż w przypadku żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa istotne jest, że to strona uprawniona do znaku ma obowiązek udowodnienia używania znaku. Jeżeli uprawniony do znaku nie wykaże, że znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty, kolegium orzekające wyda decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia tego prawa. Wygaśnięcie prawa skutkuje od daty wskazanej w decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia. Unieważnienie prawa ochronnego ma skutek taki, jakby ochrona na to prawo nigdy nie została udzielona. Dodatkowo wyjaśnić należy, iż urząd może uznać wniosek o unieważnienie bądź o stwierdzenie wygaśnięcia za zasadny jedynie w zakresie niektórych towarów lub usług. W takim przypadku znak może zostać unieważniony bądź wygaszony w części. W pozostałym zakresie urząd oddali wniosek, a znak towarowy pozostanie w tej części w mocy. A co w przypadku, gdy urząd uzna żądanie strony za niezasadne w całości? Wówczas znak towarowy pozostanie w mocy ze skutkiem zarejestrowanego prawa. Możliwe jest również osiągnięcie przez strony sporu porozumienia i zakończenie postępowania w sposób ugodowy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem w celu uzyskania porady prawnej.